Lagos to piękne nadmorskie miasteczko oddalone od lotniska Faro około 90 km. To właśnie tutaj postanowiliśmy nocować przez cały pobyt w Algarve. Relatywnie długi dystans od lotniska w porównaniu z innymi turystycznymi lokalizacjami sprawia, że mamy tutaj mniejszą liczbę turystów, większy spokój, a co za tym idzie lepszy wypoczynek. Mniejsza popularność absolutnie nie umniejsza pięknu tego miejsca, a wręcz przeciwnie. Wybrzeże obfituje tutaj w zjawiskowe wapienne klify, formujące się w przeróżne kształty, z wyrzeźbionymi jaskiniami, intrygującymi opuszczonymi zakątkami oraz ukrytymi przejściami. Dużą popularnością cieszy się tutaj plaża Dona Ana, gdzie znaleźliśmy właśnie takie tajemne przejście. Prowadzi ono na niewielką, ukrytą wśród skał plażę, która w całej swojej okazałości dostępna jest tylko podczas odpływu. Kontynuując naszą wyprawę krajoznawczą, natrafiliśmy na plażę Camilo. Odkryliśmy tam piękne groty i więcej ukrytych przejść skalnych. Trochę dalej znaleźliśmy kolejne urocze plaże oraz kilka robiących spore wrażenie punktów widokowych. W mapach Google znajdziecie je pod takimi nazwami. Nam miejscówka tak się spodobała, że nawet nie wiedzieliśmy, kiedy przeszliśmy całe wybrzeże dookoła, aż do plaży Canavial. Trochę dalej mamy kolejną, o wiele większą plażę, Porto de Mos, którą dzisiaj już sobie odpuścimy. Przylądek Świętego Wincentego to najbardziej wysunięta na południowy zachód część Europy. Już od średniowiecza miejsce to nazywane jest końcem świata. Brzegi przylądka zdobi urocza latarnia morska. Podobno jest jedną z najmocniej i najdalej świecących latarni w Europie. Jednak to nie tylko dla latarni tutaj jesteśmy. Wysokie pionowe klify, które możemy podziwiać w tym miejscu, to atrakcja numer 1. Warto więc przespacerować się wzdłuż brzegów przylądka, aby przyjrzeć się im bliżej. Dodam jeszcze, że jak na koniec świata ruch jest tutaj naprawdę dość spory. Kupić możemy tutaj przeróżne pamiątki, nawet te nie mające wiele wspólnego z tym regionem, ale jest w czym wybierać. Jeszcze tego samego dnia odwiedziliśmy plażę Barriga. Oddalona jest ona od przylądka Świętego Wincentego o jakieś 16 km. Jest ona jedną z tych plaż, na które mało kto się wybiera. Dojazd do niej nie należy do najłatwiejszych, głównie dlatego, że nawigacja pokazuje drogi, które nie istnieją oraz takie, które prowadzą donikąd. Kiedy już wreszcie trafimy na odpowiednią trasę, jakość drogi daje naprawdę wiele do życzenia. Ta niewielka próba naszej cierpliwości zaprocentowała jednak absolutnie mega widokami, niesamowitą atmosferą, cudownie spędzonym czasem oraz ogromną, piękną i czystą plażą, tylko i wyłącznie dla nas. Przez cały dzień, który tam spędziliśmy, widzieliśmy tylko 2 osoby, więc to piękne miejsce mieliśmy tylko dla siebie. Oprócz wylegiwania się na plaży można tutaj spacerować po górach, oglądać odpływy, które odsłaniają ciekawe formacje skalnej groty.
Jednak to, co nam się najbardziej spodobało, to zmierzenie się z ogromnymi falami. Wierzcie lub nie, ale można tak cały dzień, albo i dłużej, naprawdę. Przy tak dużych i mocnych falach trzeba tylko pamiętać, aby pilnować bezpiecznie odległości od plaży. Czy jest tutaj ktoś, kto, tak jak my, uwielbia fale? Praia da Rocha to jedna z większych i bardziej popularnych plaż w Algarve. Znajduje się ona niedaleko portu oraz miasta Portimao. Wzdłuż plaży ciągną się dwie promenady. Pierwsza, drewniana, znajduje się zaraz obok plaży i jest idealna na długie wieczorne spacery oraz bieganie. Druga, tętniąca życiem, znajduje się nieco wyżej. Wszystkie sklepy, bary, restauracje, a nawet kasyno usytuowane są właśnie tutaj. Praia da Rocha to idealne miejsce dla tych, którzy lubią plażować z dala od innych ludzi, czyli po prostu nie lubią tłumów, wychodzonego piasku i rozkładania kocyka zaraz obok kogoś obcego, co ma często miejsce na przykład na Majorce. Kiedy plażowanie Wam się znudzi, możecie odwiedzić lokalny port, latarnię morską, różne punkty widokowe lub inne plaże, do których prowadzą ciekawe przejścia pod skałami. Ścieżka spacerowa ciągnąca się wzdłuż klifowego wybrzeża od jaskini Benejail, najpopularniejszej jaskini w całym Algarve, aż do plaży Marina, pełna jest zjawiskowych jaskiń, które są dostępne tylko od strony morza. Jednak ze ścieżki możemy zaglądać do nich z góry. Niektóre widać lepiej, inne gorzej, ale jeśli jesteście spragnieni wrażeń i chcielibyście je zobaczyć także od środka, możecie wynająć motorówkę lub kajak. O ile dobrze się orientuję, miejsce na motorówce to koszt około 30 euro za osobę, ale jeśli jesteście większą grupą, próbujcie się targować. Przewoźnicy bardzo często spuszczają z ceny, jeśli o to zapytacie. Plaż i pięknych widoków jest tutaj naprawdę sporo. Dochodząc do skał, lokalnie znanych jako Skały Serca, otwiera się przed nami niesamowity widok na typowe dla tego regionu formacje skalne, plaże oraz Ocean Atlantycki. Region Algarve w Portugalii kryje jeszcze kilka niesamowitych miejsc, które chętnie Wam pokażemy, ale myślę, że na dziś wystarczy. Dajcie znać, jak podobał Wam się film. Bardzo nas ciekawi, czy ktoś z Was odwiedził już któreś z tych miejsc. Jeśli tak, podzielcie się wrażeniami w komentarzach poniżej, a tymczasem do następnego filmu, który pojawi się na Travelierze już niedługo. A jeśli nie możecie się doczekać, zajrzyjcie na nasz kanał. Jest tam już sporo ciekawych filmów. Cześć!